Cześć, dzień dobry, witam Was gorąco. Dawno nie było odcinka z serii 10 faktów i ciekawostek, zatem oto i on, a w nim przeniesiemy się do Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy zlokalizowany jest na terenie Puszczy Białowieskiej w północno-wschodniej części Polski w województwie podlaskim, tuż przy granicy z Białorusią. No dobra, to było mało odkrywcze, potraktujmy to jako gratis i zróbmy 11 ciekawostek. Białowieski Park Narodowy to jedyny polski obiekt przyrodniczy, którego fragment wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Było to w 1979 roku i był to obszar ochrony ścisłej. Oficjalnie park powstał w sierpniu 1932 roku, ale w tym samym roku powstał też Pieniński Park Narodowy i było to w czerwcu. Jednakże jego losy nie sięgają aż tak daleko jak Białowieskiego. Należy tutaj bowiem nadmienić, że Białowieski powstał w wyniku przekształcenia specjalnego rezerwatu w Park Narodowy, a rezerwat ten istniał już 10 lat wcześniej. Dlatego też parki te konkurują ze sobą, który był pierwszy. Powierzchnia parku wynosi 10,5 tysiąca hektarów, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Pod ochroną ścisłą znajduje się około 6 tysięcy hektarów, natomiast pod ochroną czynną około 4 tysięcy hektarów. Puszcza Białowieska jest jednym z 7 na świecie i 3 w Europie obiektem transgranicznym światowego dziedzictwa. Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN jest najstarszym muzeum polskich parków narodowych. Jednocześnie jest też najstarszym działającym muzeum na Podlasiu. Dyrekcja parku oraz muzeum mieści się w budynku, który wzniesiono na miejscu nieistniejącego już Pałacu Carskiego. Jednakże Pałac Carski to zupełnie osobny wątek, do tego jeszcze wrócimy. Białowieski Park Narodowy obejmuje i chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej, która stanowi jedyny w Europie bór niżowy zachowany do dziś w stanie naturalnym. Pozostały tam jedne z ostatnich większych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich. Białowieski Park Narodowy jest też wyjątkowy z tego względu, że to tutaj ocalono od zagłady żubry. One wyginęły już prawie całkowicie w XVIII wieku, jedynie nieliczne populacje zachowały się na Kaukazie i w Puszczy Białowieskiej. Ale i tutaj ponad 100 lat temu został ustrzelony ostatni osobnik, no i populacja kaukaska również wyginęła. Następnie do Białowieży zaczęto sprowadzać poszczególne osobniki z różnych ogrodów zoologicznych. W 1952 roku wypuszczono na wolność pierwsze okazy. Aktualnie w Puszczy Białowieskiej żyje ponad 1000 żubrów, z czego ponad połowa żyje po polskiej stronie. Obok Białowieży znajduje się rezerwat pokazowy żubrów. Eksponowane są tam zwierzęta w warunkach półnaturalnych, w takich obszernych zagrodach z naturalną roślinnością. Oprócz żubrów znajdziemy tam żubronie, łosie, sarny, dziki, wilki i inne zwierzęta, ale już generalnie reasumując temat żubrów, nikogo nie powinno dziwić, że symbolem parku jest właśnie żubr, a żubr jest największym ssakiem lądowym Europy. Pod koniec XIX wieku na terenie Białowieży na polecenie cara Aleksandra rozpoczęto budowę pałacu. Pałac powstał z myślą o polowaniach w Puszczy Białowieskiej. Wokół pałacu założono park pałacowy w stylu angielskim o powierzchni prawie 50 hektarów. Park istnieje do dziś. Natomiast więcej o parku pałacowym, więcej o Białowieży i o żubrach znajdziecie w tym filmie. Gorąco zachęcam do oglądania, a w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Najlepiej w tym filmie.